cieniu wielkich gór, pośród wilgotnych lasów bambusowych, żyje jedno z bardziej urokliwych, choć wciąż mało znanych zwierząt – pandka ruda. Chociaż dzieli nazwę z bardziej znaną i rozpoznawalną pandą wielką, to nie jest z nią blisko spokrewniona. Co bardzo ciekawe, została odkryta 50 lat wcześniej niż ona. W tym filmie chciałabym Wam przybliżyć sylwetkę tego niewielkiego ssaka. Zamieszkuje ona górzyste lasy Azji, od Nepalu aż po Chiny. Preferuje wilgotne lasy liściaste oraz mieszane, które są bogate w bambus, podstawowy składnik jej diety. Prowadzi samotniczy tryb życia. Ze względu na aktywność głównie o świcie i zmierzchu, pozostaje trudna do zaobserwowania w środowisku naturalnym. Większość czasu spędza na drzewach, gdzie śpi, odpoczywa i żeruje. Pozostając w temacie żerowania, mimo iż pandka ruda należy do rzędu drapieżnych, jej dieta jest w zdecydowanej większości roślinna. Uwielbia bambusa, a zwłaszcza młode pędy i liście, które są podstawą jej diety. Uzupełnieniem diety mogą być jagody, korzenie, jaja ptaków, czy też nawet małe ssaki. W naszym ogrodzie opiekunowie prowadzą treningi medyczne, czyli takie połączenie karmienia i treningu, dzięki któremu można zbadać stan zdrowia zwierzęcia lub też nauczyć go podchodzenia do konkretnych miejsc, np. na wagę, czy też wchodzenia do transportera. Za każde prawidłowo wykonane zadanie pandka otrzymuje w nagrodę przysmak. Pamiętajmy o tym, że trening medyczny to nie jest to samo co tresura. Taki trening przeprowadzany jest tylko i wyłącznie na zasadzie nagradzania. Jedyną karą, jeżeli w ogóle możemy to tak nazwać, jest zwyczajne zignorowanie zwierzęcia. Powracając już ściśle do gatunku, pandka ruda często kojarzona jest jako krewna pandy wielkiej. Są to jednak przedstawiciele dwóch zupełnie innych rodzin. Chyba wszystkim znana i rozpoznawalna panda wielka to przedstawicielka rodziny niedźwiedziowatych. Pandka ruda natomiast jest jedyną przedstawicielką rodziny pandkowatych. Tak naprawdę łączy je niewiele. Obydwie zamieszkują Azję i obydwie uwielbiają bambusa. Bohaterka dzisiejszego odcinka jest zdecydowanie mniejsza. Może osiągać masę do 6 kg, natomiast panda wielka nawet powyżej 100 kg. Jeszcze jedna nietypowa cecha łączy te dwa gatunki. Posiadają fałszywy kciuk, który jest przedłużeniem kości nadgarstka w przedniej kończynie. Pozwala im to mocno chwytać bambus w trakcie żerowania. Futro pandki rudej ma bardzo wyrazisty rudy kolor z białymi elementami na pysku oraz czarnymi łapami. Uwagę zwraca jej długi, puszysty i lekko pręgowany ogon. Co ciekawe, pandka ruda jest jednym z nielicznych zwierząt, które potrafią schodzić z drzewa głową w dół. Jest to dla nich możliwe m.in. dzięki szerokim łapom i długim, ostrym pazurom. Dodatkowo już wcześniej wspomniany fałszywy kciuk pomaga im kontrolować ruchy w trakcie tej czynności. Pandka ruda jest mniej znana i rozpoznawana od pandy wielkiej. Jednak ku zdziwieniu pewnie wielu z Was, to ona jest gatunkiem bardziej zagrożonym wyginięciem. Status pandy wielkiej jakiś czas temu został zmieniony z zagrożonej na narażoną, a to oznacza, że jej sytuacja w naturze się polepszyła. Miejmy nadzieję, że podobnie zadzieje się także w przypadku pandki rudej. Co i tyle?